Cześć, witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak sobie zrobić taką ażurową bluzeczkę pod top, pod podkoszulek, czy nawet pod strój kąpielowy, taką nawet plażową bluzeczkę. Krój jest bardzo prosty, wzór również. Ja użyłam włóczki Drops Muscat. Jest to włóczka 100% bawełny merceryzowanej. Kolor tutaj biały. Zalecane szydełko 4 mm, ale ja użyłam większe. 5 mm. Oczywiście, jeżeli chcecie użyć innej włóczki, jak najbardziej, ale najpierw zalecam przerobić sobie próbkę i właśnie sprawdzić, jak wygląda wzorek zrobiony Waszą włóczką i oczywiście odpowiednio dostosować szydełko. Ja polecam włóczkę, która właśnie będzie bardziej miała takie włókna zlepione, tak jak właśnie ta merceryzacja, ponieważ wtedy łatwiej się właśnie przerabia i wzorek też lepiej wygląda. Także na pewno fajne włóczki będą właśnie takie typowo merceryzowane, ale jeśli oczywiście macie jakąś swoją ulubioną, to również możecie spróbować zobaczyć, jak wyjdzie. A jeśli chodzi o projekt, to naprawdę jest to bardzo prosty projekt, bo jest to bluzeczka, która składa się tylko z 2 paneli i robimy ją w taki sposób, że ściągacz ją ściąga, a tak naprawdę rozszerzamy sobie właśnie ją tutaj na ramionach i zszywamy tutaj tą część, jak i tą część, pozostawiając tutaj właśnie dziurę na rękaw. Słuchajcie, jeśli chodzi o to, jak ją zrobić, to przede wszystkim my robimy ją pionowo, czyli góra, dół, góra, dół. Ja oczywiście Wam zaraz pokażę na próbce, jak to wykonać. I tak naprawdę musimy na początek właśnie dostosować sobie wysokość tej bluzeczki, ponieważ szerokość robimy cały czas, ważna jest tutaj wysokość. Ja sobie zrobiłam ją taką krótszą, 45 cm, ma wystawać podkoszulek, top, czy tam cokolwiek. To ma być taka lekka, luźna bluzeczka. Właśnie, ja zużyłam, słuchajcie, niecałe 7 motków. Jeżeli próbujecie zrobić większą, bądź też dłuższą, to oczywiście polecam sobie zakupić więcej. Tak jak widzicie na zdjęciach u mnie, ona jest właśnie dosyć taka szeroka. Tutaj mam 45 cm, a tu w tych właśnie najszerszych miejscach do 85 cm. Jeśli chodzi jeszcze o ten krój bluzeczki, to naprawdę bardzo prosty, bo tak jak mówiłam, zszywamy tylko tutaj w tych miejscach, ale ja też mam taki pomysł, że możecie spróbować ją zszyć, złapać dosłownie tu i tu, pozostawiając dziurkę tutaj. Też takie bluzeczki są modne, gdzie tak naprawdę ramiona też również mają tutaj taką dziurę, czyli tak naprawdę tutaj zszyte tylko w 2 miejscach, no i tutaj również zszyte. Ta część również zależy od tego, jak Wam się układa, można przymierzyć i zobaczyć, bo można sobie naprawdę stworzyć bluzeczkę, która będzie miała o wiele większą tutaj dziurę, na przykład tylko zszyta przy ściągaczu. Więc tak naprawdę po zrobieniu panelu zawsze można przyczepić klamerki, spinacze i posprawdzać, jak się układa, jak leży i jak chcielibyście sobie zmodyfikować Waszą bluzeczkę. Ja się dzisiaj skupiam na tym, żeby właśnie pokazać Wam ten wzór. Tak właśnie to wygląda w przybliżeniu, taka dosyć nietypowa siateczka. I mam nadzieję, że Wam się spodoba taki sposób takiej bluzeczki i że ktoś sobie przerobi taką bluzeczkę. Mogę tylko powiedzieć, że jest to taki weekendowy projekt, naprawdę bardzo szybko się robi, robimy dużym szydełkiem, więc można spokojnie w 2 dni taką bluzeczkę zrobić. Oczywiście z kawą i z chwilą czasu wolnego. Także zapraszam serdecznie na film. I żeby zrobić sobie taką bluzeczkę, potrzebujemy 2 dokładnie takie same panele. Moje już są przerobione, więc wzorek pokażę Wam na próbce. Oczywiście zanim zabierzecie się do zrobienia takiej bluzeczki, ja zawsze doradzam zrobić sobie próbkę. Nawet jeżeli robicie z innej włóczki, to też warto przerobić, zobaczyć, jak się właśnie wzorek układa, czy Wam się podoba, czy nie. Wzorek w przybliżeniu wygląda właśnie mniej więcej tak. Robimy oczywiście go góra-dół, czyli idziemy w ten sposób, więc musimy wiedzieć już docelowo, jaką będziemy mieć długość tej bluzeczki, natomiast szerokość robimy sobie tak naprawdę dotąd, dopóki Wam pasuje, bądź też kiedy osiągniecie właśnie dobrą szerokość już dla ściągacza. Więc tak jak mówię, tu jest węziej, natomiast góra jest właśnie bardzo tutaj szeroka. Oczywiście ona ma nam opadać już na ramiona, będziemy ją tylko zszywać w jednym miejscu, więc będzie to taki rodzaj właśnie bluzeczki lekkiej, bez ramion, takiej kamizelki można powiedzieć. Ja oczywiście pokażę Wam to na próbeczce, powiem Wam, na co zwracać uwagę, Wy oczywiście też przeróbcie sobie próbkę i zabieramy się do pracy. Moja bluzeczka jest dosyć krótka, ona taka ma być, chociaż jeszcze troszeczkę się tutaj naciąga ten wzorek i ja tutaj osiągnęłam około 45 cm i żeby osiągnąć te 45 cm ja nabrałam w sumie 75 oczok tutaj po całości, z czego 16 przeznaczone na ściągacz,
a 59 tutaj na część środkową. I właśnie bardzo ważne jest to, że część środkowa musi mieć liczbę oczek nieparzystą. Czyli jakkolwiek planujecie te oczka, zawsze w środku musi być liczba nieparzysta. Nawet jeżeli nabierzecie parzystą liczbę, no to wówczas musi być tu nieparzysta i tu nieparzysta, a jeżeli nabierzecie nieparzystą ogólnie liczbę oczek, tak jak ja 75, to tu mamy nieparzystą, a tu mamy parzystą. Chodzi o to, żeby środkowa część miała zawsze nieparzystą i ja na próbkę nabiorę 23 oczka, z czego 8 oczek będzie dla mnie ściągaczem, a 15 będzie tutaj tą częścią środkową. Ja również doradzam sobie właśnie w taki sposób przerobić próbkę, wtedy wiemy, jak wzór się układa i ile ewentualnie więcej nabrać oczek, żeby właśnie stworzyć sobie Waszą długość. Czyli zaczynamy od zbierania sobie szydełka. Ja szydełkuję szydełkiem numer 5 mm i włócz. Oczywiście do zrobienia próbki i w ogóle sweterka przyda nam się znacznik, bądź nawet 2, jeżeli potrzebujecie również na końcach. I teraz tak, jak mówiłam, ja nabieram 23 oczka, czyli robię pętelkę podstawową, zmniejszam i nabieram nieparzystą liczbę oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Mam nieparzystą liczbę oczek. Robię oczywiście jeszcze jedno oczko. To będzie oczko brzegowe, które się nie wlicza do wzoru. Następnie odwracamy sobie robótkę i w drugim oczku tutaj mamy pierwsze oczko, drugie oczko od łańcuszka, wbijamy szydełko i zaczynamy przerabiać ten rządek oczkami ścisłymi z narzutem. To jest wyjątkowo pierwszy rząd. On ma tworzyć, mam taką tutaj właśnie ładną krawędź, czyli po prostu to jest tak naprawdę początek. Tego wzoru już później nie będziemy używać i tylko do ściągacza, natomiast całość przerabiamy tutaj oczkami ścisłymi z narzutem, czyli wbijamy się i przekładamy narzut, wbijamy się w środkową pętelkę, przekładamy włóczkę i przekładamy przez 2. I tak robimy do samego końca, czyli same oczka ścisłe z narzutem. I mam już przerobiony cały mój łańcuszek, 23 oczka przerobione oczkami ścisłymi z narzutem. I teraz za każdym razem będziemy właśnie kończyć robótkę oczkiem brzegowym i odwracamy robótkę. I teraz oczywiście to oczko brzegowe pomijamy, zaczynamy tworzyć już ściągacz. To będzie tak naprawdę nasza prawa strona, bo z tej strony będą nam się tak ładnie układał w ten sposób łańcuszek do góry, czyli ta strona, od której teraz zaczynamy, jest naszą prawą stroną. Ja na ściągacz tutaj w tej próbce przeznaczyłam sobie 8 oczek, więc na ściągacz jest taki sam wzór, jak przed chwilą robiliśmy, czyli oczka ścisłe z narzutem, ale wbijane w tylną pętelkę oczka. Czyli patrzymy na oczko od góry, nie tutaj, tylko od góry. I tu mamy tylną pętelkę, wbijamy się, przekładamy i przekładamy przez od razu 2. To pierwsze oczko zawsze jest ciężej zrobić, ale kolejne już będą łatwiej. I mam zrobione pierwsze, kolejne narzut, wbijam się od góry w tylną pętelkę, przekładam włóczkę i przekładam przez 2. I znowu raz, tutaj 3 już mam, 4, 5, 6, 7 i 8. I tutaj zaczyna mi się właśnie tworzyć ściągacz. Mam tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parzystą liczbę oczek. Oczywiście, jeżeli nie rozpoznajecie oczek początkowych i końcowych, zalecam sobie właśnie po przerobieniu od razu zaznaczać, bądź jeśli nie, to oczywiście nie musicie. Natomiast ważne jest, żeby sobie właśnie w tym miejscu odznaczyć pomiędzy ściągaczem a wzorem oczko właśnie ostatnie, bo tutaj możemy się bardzo łatwo pogubić, czyli po zrobieniu naszego ściągacza zapinamy sobie znacznik i dalej będziemy wykonywać sobie już ten wzorek. Ten wzorek jest tak naprawdę bardzo prosty, z tym, że musimy wbijać się na przemian, czyli tak, ja zaraz Wam powiem, o co chodzi. Pracujemy na półsłupkach nawijanych i w rzędzie, gdzie jesteśmy na prawej stronie, zawsze zaczynamy od 2 półsłupków, czyli tak, robimy narzut. Ja tutaj wbijam się wyjątkowo w całe oczko, ale później będziemy się wbijać tylko w przednią pętelkę, czyli robimy 2 półsłupki nawijane w 2 kolejnych oczkach, następnie oczko do góry, czyli jedno oczko łańcuszka, pomijamy sobie to jedno oczko i kolejnym robimy również
tutaj półsłupek. Ten pierwszy rząd wygląda zawsze troszeczkę inaczej. Musimy zacząć naszą taką siateczkę i znowu oczko przerwy, pomijamy jedno oczko, czyli to pomijamy, robimy w drugim, wbijamy się w całe. I mamy. I znowu oczko, oczko przerwę i w kolejnym półsłupek. Czyli robimy taką krateczkę dosłownie, jedno oczko przerwy, tutaj dodatkowe oczko, wbijamy się w drugie i półsłupek. Po zrobieniu półsłupka oczko i znowu oczko przerwy, drugie i wbijamy się. I znowu oczko i właśnie robimy dlatego liczby oczek nieparzystych, że właśnie na stronie prawej zawsze zaczynamy 2 półsłupkami i kończymy 2 półsłupkami. Czyli zawsze na końcu powinny Wam zostać 3 oczka, kiedy jedno to jest przerwa właśnie z tego, a 2 kolejne to po prostu się tutaj wbijamy. Czyli robimy zwykłe półsłupki. Raz i 2. I mamy już przygotowaną tak naprawdę bazę pod naszą siateczkę. Następne wzory już będą się powtarzać, będziemy robić tak samo. To jest taki początkowy wzór. I znowu oczko do góry, odwracamy robótkę i zaczynamy tutaj od tego pierwszego oczka. Robimy półsłupek. Tym pierwszym, który tutaj mamy, oczywiście pomijamy brzegowe. I teraz robimy na odwrót, żeby siateczka nam wyszła. Jest jeden półsłupek, oczko przerwy, jeden półsłupek. Ale ten półsłupek będziemy zupełnie się inaczej wbijać, żeby się właśnie on tak fajnie tutaj zaciągał. Będziemy się wbijać tylko w przednią pętelkę. Już Wam pokazuję. Czyli tak, zrobiliśmy sobie półsłupek, robimy oczko przerwy i teraz oczywiście też musimy pominąć tutaj to oczko. Czyli pomijamy jedno oczko, wbijamy się w kolejne, ale nie w całe, tylko właśnie, zobaczcie, ja już Wam pokazuję mniejszym szydełkiem. Czyli mamy tak, mamy całe oczko tutaj, które musimy pominąć i mamy kolejne, w które byśmy się wbili, ale nie wbijamy się w to oczko, tylko zahaczamy o przednią pętelkę tego oczka i uwaga, ona tak naprawdę zawsze jest tutaj koło tego półsłupka, czyli zawsze będzie to tutaj wystaje nam taka pętelka, zawsze będzie to ta pętelka nad tą koło słupka. Jak zaczniecie to robić wzór, zobaczycie, że nie musicie tak naprawdę odliczać, czy jest tutaj to oczko, tylko zawsze je mamy półsłupek wystający tutaj takie i przednią pętelkę tą. To będzie właśnie widać we wzorze, czyli tak, ja zrobiłam oczko, teraz robię narzut i tu mam tą pętelkę, nie wbijam się w nią, tylko w tą tutaj początkową pętelkę oczka. Jest to tak naprawdę początkowa pętelka oczka i zobaczcie, że ona właśnie się tak Wam tutaj będzie wyciągać, tutaj i dzięki temu tworzy się właśnie taki fajny wzór. I znowu oczko do góry, czyli jedno takie i znowu, zobaczcie, pomijamy to oczko i znowu robimy to oczko przy słupku, czyli tu mamy tą pęteleczkę, a my bierzemy tą przednią z oczka. Tutaj zostaje nam tylnia, bardzo często pracujemy na tylnej, a teraz wyjątkowo pracujemy na przedniej pętelce oczka. I znowu oczko przerwy, tutaj przerwę i znowu. I wzór tak naprawdę zawsze jest taki sam, tylko po prostu robimy na przemian, dlatego z prawej strony zaczynamy 2 słupkami, natomiast z lewej strony jednym słupkiem. I to jest właśnie taka różnica tutaj w tym wzorze, ale zawsze wychodzi tak, że wbijamy się właśnie koło tego słupka w przednią pętelkę i robimy jedno oczko przerwy. Czyli pamiętajmy, żeby po zrobieniu półsłupka jedno oczko przerwy. I znowu narzut, oczko przerwy, tu pierwsza pętelka z naszego oczka. I oczko przerwy i znowu pierwsza pętelka. Jak się Wam właśnie zacznie wyciągać ta tutaj pętelka, zobaczycie, że dobrze robicie wzór. To jest zupełnie inny wzór niż jakbyście się wbijali w całe oczko, więc trzeba tego pilnować, żeby tylko wybrać przednią pętelkę. I ostatnia sekwencja, tu jest moja przednia pętelka. I jeżeli właśnie dobrze nabraliście oczka, to kończymy tutaj wyjątkowo właśnie już na lewej stronie jednym półsłupkiem. I jesteśmy przy naszym ściągaczu, czyli wypinamy sobie marker i robimy wzór ściągaczowy, czyli narzut i oczka ścisłe z narzutem również w tylną pętelkę. Czyli narzut, tylna pętelka, przekładamy i przerabiamy. Mi się niestety tutaj coś zahaczyło źle, więc muszę się niestety cofnąć, ale to szybciutko pójdzie. Czyli tutaj był półsłupek i zaczynamy ściągacz, czyli oczko, tylna pętelka oczka i oczka ścisłe z narzutem i przekładam. I tutaj mam do wykonania 8,
Oczywiście po wykonaniu pierwszego takiego oczka można sobie go zaznaczać, bądź jeżeli macie mały ściągacz, po prostu robiąc z powrotem można sobie liczyć. I teraz jestem tutaj na końcu, zaznaczyłam sobie to oczko, jest to wygodniejsze, bo widać całe oczko. I oczywiście na końcu wbijam się w 2 pętelki, czyli właśnie dokładnie w to całe oczko. I przeciągam przez całe oczko w ten sposób. I znowu oczko do góry. Odwracamy robótkę, zawsze staramy się odwracać w jedną stronę, czyli jeżeli w tą, to w tą, a jeżeli odwracacie w taki sposób, to w taki, bo to widać. Tutaj już nie wykańczamy tutaj brzegu, więc ważne, żeby właśnie tutaj w miarę ładnie wyglądało. Odwracajcie zawsze w tą samą stronę. I tak, ja nie zaznaczyłam sobie tutaj, mam mały ściągacz, więc po prostu odliczę do 8 oczek, czyli znowu narzut, tylna pętelka, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i oczywiście ostatnie 8. Jeżeli macie większy ściągacz, to warto sobie za każdym razem znaczyć, czy to właśnie w tą stronę, czy w tą, a Wy na pewno w tą, bo po prostu po przerobieniu większej ilości oczek na pewno możecie się tutaj pogubić. I jesteśmy z powrotem na prawej stronie, mamy właśnie jodełka w tą stronę. Tutaj jak odwrócicie, będzie się różnić tylko tym, że ona idzie w odwrotną stronę. Stąd poznajemy właśnie na przykład tą prawą stronę. I tak jak mówiłam, prawą stronę zaczynamy od 2 półsłupków, czyli na przemian. Na prawej stronie zaczynamy od 2 półsłupków i kończymy. Na lewej stronie 1 półsłupek, oczko przerwy, i kończymy również 1 półsłupkiem. Ja przerobię z Wami jeszcze te 2 rzędy, bo tutaj te 2 półsłupki wbijaliśmy się w całe oczko, a tu już wyszukujemy również tej przedniej pętelki, czyli narzut i tutaj jest taka przednia pętelka, przerabiamy sobie 2 półsłupki i ten drugi półsłupek jest tutaj. I teraz oczko znowu przerwę. I znowu zobaczcie, na prawej stronie również wychodzi nam tutaj pod tym półsłupkiem, pod tą niteczką, wbijamy się w przednią pętelkę, pomijając jedno oczko. Czyli znowu wbijamy się w przednią i robimy półsłupek. Oczko do góry i półsłupek. Oczko do góry i półsłupek. U mnie się rozpadało, pewnie słychać, ale trudno. I robimy dalej. Półsłupek. Pamiętajcie, żeby właśnie zrobić oczko, przerwę, żeby się dobrze wbić. Jeżeli zauważycie, że nie macie tego oczka i nagle Wam wychodzi, że nie ma tutaj nic i wbijacie się tutaj, to znaczy, że pominęliście na przykład i nie zrobiliście sobie tutaj tego oczka. Pamiętajcie, że to właśnie oczko przerwy musi być, bo inaczej wzór Wam się nie uda. I tak jak mówiłam, na końcu pozostają 3 oczka. Ja nie zaznaczyłam, ale to jest moje pierwsze, drugie i trzecie. Po to, żeby zrobić jedno oczko przerwy i na końcu wyjątkowo tutaj wbijam się w 2 oczka, nie w przednią pętelkę, tylko w 2, zarówno to przedostatnie, jak i ostatnie, ponieważ dzięki temu ta robótka się tak bardzo na górze nie rozłazi i jest właśnie stabilniejsza, czyli wyjątkowo te 2 tutaj oczka wbijane są w całe oczka, natomiast początkowe zawsze w przednią pętelkę. I zaczynamy lewą stronę, czyli oczko do góry, odwracamy i tutaj, tak jak mówiłam, na lewej stronie zaczynamy od półsłupka jednego, czyli 1 półsłupek, oczko do góry, patrzymy sobie, gdzie jest przerwa, tu jest kolejny nasz półsłupek i znowu zahaczamy o przednią pętelkę. I tak naprawdę wszystko robimy to samo, pamiętając tylko, żeby właśnie dobrze rozpocząć sobie liczbą półsłupków. Tego się musimy trzymać, bo wtedy nie wyjdzie Wam na przemian i wzorek będzie się zupełnie inaczej układał. Później już tak naprawdę mówię, robi się to tak automatycznie, że ja już nawet nie odliczam, widzę po prostu tutaj ten półsłupek i widać, gdzie trzeba się wbić. Oczywiście czasem się nam zawadzi coś, ale to trudno. Trzeba się tylko uzbroić w cierpliwość. Przechodzi. I jak zbliżamy się właśnie do naszego znacznika, to powinny zawsze nam tutaj zostać 2 oczka, czyli oczko przerwy i półsłupek również wbijany tutaj w tylną pętelkę. W przednią pętelkę. Przednią, cofam w przednią. I zobaczcie, jestem na ściągaczu, czyli znowu sobie wypinam marker i przerabiam tak samo ściągacz. Ściągacz będzie na pewno węższy, więc z tym się tutaj nie przejmujcie, właśnie o to chodzi, żeby on był węższy. I przerobiłam pierwsze, można już od razu zaznaczyć, bądź po prostu odliczać w następnej kolejności do
tej liczby, którą tutaj macie. I przerabiamy już ostatnią tutaj lewą stronę. Tu do końca. Ja już nie znaczę tych brzegów, ja po prostu wiem, gdzie one są. Wy natomiast, jeżeli nie, to tak jak mówię, możecie sobie je po prostu znaczyć, będzie wygodniej. I przerobiliśmy lewą, oczko do góry i znowu jesteśmy na prawej stronie. I prawa strona, to oczywiście powtarzamy dokładnie to samo, czyli 2 półsłupki, tylko najpierw przerabiamy sobie ściągacz, czyli mam tutaj 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I tutaj warto sobie zaznaczyć. I zaczynamy znowu od 2 półsłupków na prawej stronie. Jeżeli macie problem, że wymyli Wam się, można oczywiście sobie wpiąć na przykład jakąś włóczkę, zaznaczyć, która to jest prawa strona, ale myślę, że da się tutaj rozpoznać. I zaczynamy na prawej stronie od 2 półsłupków, przednią pętelkę. Dojdę z Wami jeszcze do tej krawędzi, ponieważ chcę Wam pokazać jeszcze, jak na końcu będziemy wykańczać, czyli robimy sobie tutaj prawą stronę jeszcze raz. Cały czas tak samo. Właśnie ta nitka tutaj ma się nam wyciągać. O to chodzi w tym wzorze, żeby się ona właśnie ciągnęła i żeby właśnie powstawała taka siateczka. Jeżeli przerabiacie właśnie inną włóczką, to przeróbcie sobie, dostosujcie sobie szydełko, zobaczcie, jak się układa, czy większym, czy mniejszym. Naprawdę można sobie modyfikować. Ostatnim rzędzie mam 3 oczka i tutaj, tak jak mówię, pod 2 oczka. Przedostatnie oczko i ostatnie przerabiamy sobie pod 2 oczka. I słuchajcie, tyle. To jest cały wzór. U mnie już po deszczu wyszło słońce, więc zmiana pogody. Tak wygląda ta siateczka tutaj. I teraz, kiedy przerobicie już sobie znaczną część, jak wygląda zakończenie? Właśnie, ja tutaj mam końcóweczkę z tej strony. Kończymy właśnie tutaj na górze i przerabiamy ostatni rząd również oczkami ścisłymi z narzutem i kończymy, zostawiając sobie, ja sobie jeszcze nie zaciągnęłam tutaj oczka, zostawiając sobie to oczko i trochę dłuższą włóczkę, żeby można było od razu zszyć sobie 2 panele razem. Czyli tak, jestem w tym momencie, kiedy na przykład już przerobiłam sobie znaczną moją część, czyli robię oczko do góry, odwracam i zakończam właśnie w taki sam sposób jak tutaj, czyli wykonuję sobie oczka ścisłe z narzutem i teraz wbijam się po prostu tak, żeby były 2 pętelki na szydełku i przerabiam sobie oczkami ścisłymi z narzutem. I znowu narzut, całe oczko i tak do końca, z tym, że właśnie przy ściągaczu przerabiamy sobie w tylną pętelkę. Ważne właśnie, żeby tutaj te krawędzie wyglądały podobnie, zarówno jedna, jak i druga. Więc przerabiamy sobie całość. To jest oczywiście już etap końcowy. Ja Wam tylko na próbce pokazuję. Oczywiście to trzeba zrobić sobie większą ilość oczek i dopasować i robić sobie na długość, szerokość taką, jaka Wam pasuje. Mi się ciągle tu wplątuje jakaś nitka. I tak, robimy sobie, słuchajcie, tutaj do tego momentu. Ja jeszcze tutaj przejdę. Czyli tutaj wbijamy się w całe oczko. I przerabiamy sobie krawędź. Dzięki temu właśnie to będzie takie stabilniejsze. I jestem, słuchajcie, jestem już tutaj i tu, gdzie mamy ściągacz, oczywiście ten ściągacz warto sobie przerobić tak, jak był ściągacz, czyli w tylną pętelkę również ten sam wzorek, czyli oczka ścisłe z narzutem. I tak jak mówię, ostatnie oczko zostawiamy sobie wolne, nie zamykam, bo będę po prostu od razu zszywała. Odcinamy sobie jakiś większy kawałek włóczki i zostawiamy. Ostatnie oczko. I mówię, zostawiamy w ten sposób. Oczywiście mamy teraz też tą próbeczkę i na tej próbce możemy właśnie obliczyć, ile potrzebujemy nabrać oczek. Po prostu przykładamy sobie centymetr. Ja miałam 8 oczek i sprawdzam na przykład właśnie,
Ile centymetrów mam na 8 oczek? Dokładnie 4 cm, czyli podwojenie. Jakbym chciała 8 cm, no to muszę nabrać 16 oczek. I tak samo właśnie sprawdzamy sobie tutaj. Miałam z kolei 15 oczek. Zobaczcie, te 15 oczek u mnie daje 10 cm, czyli na przykład jeżeli bym chciała zrobić 20 cm, to muszę podwoić liczbę oczek, czyli 30. Oczywiście to jest tak mniej więcej, mówię, to jest taki sposób najprostszy. Jeżeli chcecie bardzo dokładnie, to można skorzystać z większej próbki lub też właśnie z takiej metody matematycznej, jeżeli lubicie matematykę. Ok, słuchajcie, ta część mamy przerobioną. Ja już mam 2 panele zrobione, więc pokażę Wam, jak ze sobą połączyć. I zszywanie zaczynamy sobie od góry. Tak naprawdę dowolną techniką. Możecie sobie zszywać od lewej strony, bądź też na prawej, tak jak na przykład kwadraty babuni. Wówczas mamy tutaj taki delikatny łańcuszek. Ja Wam pokażę właśnie, jak to zrobić. Natomiast jeżeli nie, to oczywiście wywijamy sobie na lewą stronę i zszywamy sobie. I odpowiednio sobie zostawiamy tutaj liczbę, ilość właśnie centymetrów na dekolt. Im szerszy, tym wiadomo, sweterek będzie bardziej opadał na ramiona. Ja tutaj mam na razie około 34 cm. Więc myślę, że tyle wystarczy. I oczywiście robimy z drugiej strony to samo. Po tej stronie zaczynamy zszywanie. I ja jestem w tym momencie przy drugim rękawku. Pokażę Wam, jak to zszyć, jeżeli chcielibyście zszyć sobie takimi kwadratami babuni. I teraz tak, ja się wpinam tutaj w pierwsze oczko od góry i również od góry, czyli tak jak gdyby od tej strony, w pierwsze oczko tutaj. Czyli wyszukujemy sobie oczko łańcuszka i wpinamy się tutaj szydełkiem. I mam już nabite 2 oczka, czyli za każdym razem zarówno z tej strony, jak i z tej strony od góry. I robimy sobie pętelkę podstawową tutaj i przekładamy sobie właśnie przez szydełko, przez to oczko, czyli najpierw przez jedno i później przez drugie. I robimy sobie oczko do góry. I teraz ja będę wbijała się, ponieważ tutaj nie mamy ładnego łańcuszka, ale to nie szkodzi. Po prostu będę starała się wyszukiwać takich pętelek w miarę dokładnie, żeby tutaj było niezbyt ciasno. Czyli tak, tu wbijamy się od góry w którąś dowolną pętelkę z brzegu. Włóczka idzie na dół, musi iść oczywiście na dół, bo jeżeli zrobicie ją tam, to nie będzie jak przyciągnąć, czyli chowamy ją do środka i również wyszukujemy sobie pętelki. Ja wezmę sobie szydełko mniejsze, czyli pół milimetra, będzie mi prościej. Czyli jeszcze raz, od góry wbijam się z tej strony, kładę włóczkę na dół i wyszukuję sobie dowolnej tutaj pętelki, również wbijam się od góry. I teraz dopiero przeciągamy tą włóczkę, która jest na dole, przez te wszystkie pętelki, czyli tu i przez oczko. I znowu wbijam się tutaj od góry w dowolną pętelkę, włóczka na dół, wybieram sobie tutaj pętelkę również od góry z tej strony, czyli mam 2 pętelki i włóczkę z dołu przeciągam przez wszystkie 3 pętelki. I znowu od góry, włóczka na dół, wbijam się tutaj w dowolną pętelkę i przeciągam. I ja w taki sposób sobie właśnie tutaj zszywam na ramionczkach. Oczywiście możecie sobie wybrać dowolny sposób i będzie się po prostu tutaj tworzył taki warkoczek. Jest tutaj tyle dziur, że tak naprawdę nie ma sensu wyrównywać krawędzi, czy się zbytnio przejmować, ponieważ ten sweterek ma być właśnie taki z dziurami. I oczywiście dochodzimy sobie do końca, zszywamy, zabezpieczamy włóczkę, żeby się nigdzie nie przecięła, nie zrobiła dziurka i zajmiemy się już zszywaniem boków. I gdy zszyjemy sobie już tutaj na ramionach, oczywiście zszywamy sobie teraz brzegi. Oczywiście tutaj ja jeszcze nie powiedziałam, ale ten sweterek tak naprawdę można też zostawić taki, że tutaj ma taką dziurę. Można zszyć sobie tylko tutaj te brzegi i tą część i tutaj tak naprawdę będzie taka dziurka. To oczywiście też można sobie zrobić wcześniej, jeżeli planujecie takie zszycie, jak najbardziej. Natomiast oczywiście jeśli chodzi o boki, to teraz również zszywamy tak, jak Wam pasuje. Ta szerokość może być tutaj naprawdę bardzo szeroka. Możecie sobie zostawić tutaj szeroką część na ramionka, bądź właśnie wąską, to od Was zależy. Ja Wam tylko pokażę, jak tutaj ładnie łańcuszkiem można sobie zszyć. Oczywiście mam tutaj zostawioną moją włóczkę i zaczynamy od tego brzegu. Ja już mam wywinięty sweterek na lewą stronę i zaczynamy od tego, że patrzymy sobie, jak biegnie nam wzorek i jeżeli robiliście tak jak ja, to mamy tutaj taki ładny wzór, ten ładny łańcuszek, natomiast z tej strony mamy taki początkowy łańcuszek i tutaj z tej strony właśnie, żeby zachować tą część, będę się wbijała pod cały tutaj łańcuszek, natomiast z tej strony, żeby zachować ten łańcuszek, będę się wbijała tylko tutaj pod tylną pętelkę, ale na początek pierwsze oczko po prostu będzie takie łączeniowe, czyli
wbijam się w to oczko i tutaj łapię sobie tą pętelkę, zmniejszam i przeciągam przez to oczko i robię oczko ścisłe. I teraz, tak jak mówiłam, wbijam się tutaj w całe oczko, a tutaj tylko w tylną pętelkę, czyli chcę po prostu zostawić sobie ten łańcuszek i żeby go zostawić, wbijam się już w kolejne oczko, czyli drugie od końca, w tylną pętelkę. Czyli tak naprawdę mam tu 2 pętelki, tu jedną i przeciągam sobie przez 3, teraz przez tą, którą miałam na szydełku. I tak zszywam sobie do końca, czyli tu 2, tu 1, cały czas tutaj tak samo. Akurat przy ściągaczu ma to tutaj znaczenie, więc przerobię sobie w ten sposób ściągacz. Jak sobie właśnie odwrócicie na drugą stronę, to zobaczycie, że właśnie jest bardzo mała różnica. W ogóle nie widać, gdzie było łączenie. Dzięki temu mamy zachowany tutaj wzorek. I tak przerobię sobie tutaj do tego momentu. I kiedy już zrobimy sobie ściągacz, już po prostu biorę sobie tutaj całe oczko i również tutaj całe, żeby to łączenie było takie bardziej stabilne, bo jest tutaj więcej dziurek. Czyli po prostu po 2 oczka stałe. I oczywiście zszywamy sobie dotąd, dopóki chcecie. To od Was zależy, jaka będzie właśnie przestrzeń pod pachą. I ja zszyję sobie już do końca, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony i pokażę Wam, jak to u mnie wyszło. Kiedy już zszyjemy sobie dotąd, dopóki chcecie, ja tak naprawdę zostawiałam sobie tutaj 20 cm, mi to tutaj odpowiada. Ostatnie oczko oczywiście robimy sobie ścisłe, zaciskamy i włóczkę chowamy z drugiej strony. Tak już wygląda nasza bluzeczka po zszyciu. Tutaj mamy właśnie takie brzegi, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Jest to dosyć szeroka bluzeczka, która właśnie ma nam opadać na ramionczka. I ja oczywiście serdecznie Wam już dziękuję za to, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że bluzeczka się Wam spodoba i ktoś sobie zrobi. Do zobaczenia.